Przejechaliśmy prawie 1000 km. Spędziliśmy fantastycznie 3 dni. Podobało nam się właściwie wszystko oprócz pogody, ale chciałem podsumować, jak to wyglądało od strony kosztów. Wracamy już na parking, kończymy zwiedzanie Mamerek i mogę zdecydowanie polecić Wam tę atrakcję, jeżeli będziecie w okolicy. Naprawdę warto. Za mną w tle możecie zobaczyć śluzę Leśniewo-Górne. Śluza jest największą śluzą na Kanalu Mazurskim. Rozgrzewamy masło na patelni. Nasza dzisiejsza kolacja. Dojechaliśmy właśnie do Świętej Lipki. Wstąpiliśmy do tego sanktuarium. Nie będziemy pewnie tutaj zbyt długo, bo czas nas trochę goni, ale ze względu na to, że jest to ważny zabytek i ważne miejsce, jeżeli chodzi o religię, no to postanowiliśmy się tutaj też zatrzymać. Za mną widzicie sanktuarium, a my stanęliśmy na parkingu obok. Ruszamy w dalszą część drogi. Teraz jedziemy do Kętrzyna. Pogoda, jak możecie zobaczyć, no taka właściwie jak przez 80% dzisiejszego dnia, czyli pada, dżdżysto, pada, dżdżysto. I mamy Kętrzyn. Obejdziemy sobie ten zamek dookoła. I chyba to wszystko w Kętrzynie. Pewnie usiądziemy sobie gdzieś na kawce i ewentualnie jakimś deserze, bo jesteśmy już trochę zziębnięci, przemoczeni, zmęczeni tym zwiedzaniem w deszczu. No i na tym skończymy dzisiejszy dzień. Potem jedziemy na naszą nocną miejscówkę. I chyba z tego co widać nie uda się zrobić ogniska. Na razie nie ma na to widoków, niebo jest zasnute chmurami i nie zapowiada się, żeby ten deszcz przestał padać. Trudno, nie zawsze wszystkie punkty planu mogą być spełnione. Za nami baszta, którą można zwiedzić, i mury miasta, które się bardzo ładnie zachowały. Całkiem spory kawałek. Ale już uciekamy stąd, bo jak to w tej piosence ciągle pada niestety. No i udało nam się wejść do restauracji Kardamon. Zaraz Wam to pokażemy, co zamówiliśmy. A restauracja mieści się, jak widzicie, w budynku ratuszu. Jesteśmy w restauracji Kardamon w Kętrzynie. Zamówiliśmy sobie potrawy i zaraz Wam pokażemy, co jemy. To może ty zje, bo to jest Ja mam żurek. Piotr ma pizzę. jak pani chce. A Marta Nie jest dla mnie rosołek. w serce, ale ja przyleję. Wracamy powoli do naszego punktu docelowego. Zjazd powinien być dość ostry, więc nie jestem pewien, czy nam się uda kamperem zjechać tak płynnie, no ale to zaraz zobaczycie. No dobra, próbujemy zjechać. Widzicie, droga jest taka trochę polna i jeszcze będzie lekko opuszczona w dół. No, miejmy nadzieję, że zjedziemy i podjedziemy tutaj jutro bez problemu. No, zjechaliśmy całkiem płynnie. Ciekawe, jak jutro nam się uda z podjechaniem. Nie wiem, czy słyszeliście, ale nie wiem, czy to są jakieś dźwięki godowe, czy nie. Natomiast powiem wam, że są bardzo, bardzo głośne. Niestety nie wypalił dzisiaj pomysł z ogniskiem ze względu na to, że padał deszcz, więc jesteśmy zmuszeni zrobić sobie normalną kolację, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak robiłam zakupy, zobaczyłam, że są już w sprzedaży szparagi, czyli rozpoczął się
ulubiony mój sezon, na ulubione warzywo, czyli właśnie szparagi. No i przysmażymy je sobie dzisiaj na masełku. To jest mój ulubiony sposób. Nasza dzisiejsza kolacja. Marta szykuje się do biegania, a ja Wam pokażę, w jakim miejscu dzisiaj spaliśmy. Pogoda dzisiaj specjalnie nie dopisuje, chociaż trochę wychodzi słońce, ale w tle, słuchajcie, słychać odgłosy lęgowe żurawi. Wieje. No dobra, nie można mieć już więcej wymówek. Dzisiaj nie pada. Wyspałam się. Czas pobiegać parę kilometrów. Pod tę górkę będziemy dzisiaj podjeżdżać. Mam nadzieję, że nam się uda. Ale ponieważ jest mokro, no to nie wiem. Może być to wyzwaniem dla naszego kampera. Miałam już nie nagrywać, schowałam GoPro i skupiłam się na audiobooku, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda ta droga. Szczególnie jak wyjdzie słonko. Te pagórki, wiosna rozpoczynająca się. Tutaj przed chwilą jeszcze krzyczały żurawie. No, cudownie się biega w takich okolicznościach przyrody. Niestety ja już muszę zawrócić i kierować się w drugą stronę. Ale na pewno jest to super teren do biegania. No i jestem już blisko kampera. Widać go tam w oddali. Nasze słoneczko. Także za chwilę będę w domku. I mam nadzieję, że czeka na mnie pyszne śniadanie. Juhu, z górki na pazurki. Nadeszła chwila prawdy i chwila próby. Bez problemu. Na luzaczku. Nie było się czym stresować. Dzisiejsze zwiedzanie zaczynamy od Mamerek, czyli kwatery głównej wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, a prawdopodobnie na początek wejdziemy na wieżę, którą widzicie w tle. Jesteśmy w Muzeum w Mamerkach i zaraz Wam pokażemy postacie, które tutaj się pojawiają. W Mamerkach można również oglądać kopię bursztynowej komnaty, której poszukiwano tutaj w latach 2016-2017. Niestety nie udało się do tej pory odnaleźć, ale możemy chociaż zobaczyć tę wizualizację. Wchodzimy właśnie na wieżę widokową przy Mamerkach. Wieża ma wysokość 38 metrów, natomiast z tego co wiem, to przy silnym wietrze jest uczucie mega bujania. Także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Wracamy właśnie z muzeum w Mamerkach i z wieży widokowej. Spędziliśmy tam około 15-20 maksymalnie minut. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ekspozycję, to jest to taka standardowa ekspozycja związana z II wojną światową. Myślę, że jest takich wiele, więc no nie jest to nic powalającego, chyba że ktoś jest
miłośnikiem militariów albo miłośnikiem historii, w szczególności II wojny światowej, to może tam chwilę dłużej zabawić. Dla nas tam nie było w sumie nic nowego, można było chyba zwiedzić wnętrze łodzi podwodnej. To też już robiliśmy kiedyś w przeszłości, więc po prostu przemknęliśmy przez muzeum i kierujemy się do, mamy nadzieję, ciekawszej części, czyli już samych bunkrów. Dochodzimy do jednego z największych bunkrów tutaj na Mamerkach. Schron obronny głównego kwatermistrza generała Wagnera. Ma 25 metrów na 18 i 9 metrów wysokości. No i doszliśmy do ostatniego bunkra numer 6, który jest na naszej trasie. Postaramy się wejść na górę i pokażemy wam, jaki jest widok z góry. Ostrożnie, trzymaj się. Szliśmy z Piotrem na bunkier numer 6. Widoki z niego są no takie niezbyt powalające. Z wieży było ładniej, ale i tak uważam, że było warto. Jeszcze pokażemy wam, jak wygląda bunkier z zewnątrz. Ma takie ścianki po bokach, żeby można było nasypać tutaj ziemi i go zamaskować. Ja wam tutaj pokażę plan tego bunkra. 8 to jest dach. I tu widać takie wgłębienie, Krzysiek na pewno je pokaże. I to było wgłębienie na ziemię, którą przywożono na dach tego bunkra i tam w tej ziemi sadzono rośliny, tak żeby maksymalnie zatuszować obecność takiego budynku tutaj w lesie. Wracamy już na parking, kończymy zwiedzanie Mamerek i mogę zdecydowanie polecić wam tę atrakcję, jeżeli będziecie w okolicy. Naprawdę warto. Co więcej, polecałabym wam nie ograniczać się do 6 bunkrów na głównym szlaku, ale wejść trochę głębiej w las i zobaczyć pozostałe obiekty. Tym bardziej, że ta ścieżka w lesie jest bardzo urokliwa i naprawdę przyjemnie się idzie, także warto. Jesteśmy przy śluzie Leśniewo, jednej z ciekawszych śluz zbudowanych na kanale mazurskim, który nigdy nie został dokończony. No i zaraz będziemy ją zwiedzać. Przyjechaliśmy tutaj na parking. Parking kosztuje 5 zł. Jak widać, tłoku nie ma, jest jedna osobówka i nasz jeden kamper. Za mną w tle możecie zobaczyć śluzę Leśniewo Górne. Śluza jest największą śluzą na kanalu mazurskim. Ma długość 46 metrów i największy spadek ze wszystkich śluz, bo 17,2 metra. Śluza robi naprawdę ogromne wrażenie. Jest bardzo, bardzo duża. Możecie zobaczyć, jaki jest spadek w tej śluzie. Czyli faktycznie te 17 metrów. A w tą stronę miały wypływać łódki. Wracamy właśnie ze śluzy w Leśniewie Górnym i zdecydowanie warto było się tutaj wybrać. Obiekt robi ogromne wrażenie. Jest naprawdę gigantyczny i można go obejść dookoła, chociaż teraz wiosną jest tutaj sporo błota, więc trzeba uważać, bo jest bardzo ślisko. Można wejść też do takich 2 pomieszczeń wewnątrz śluzy i rozejrzeć się po niej. Dzięki temu ma się wyobrażenie, jak to kiedyś miało działać w zamyśle. No niestety nigdy ta śluza nie została ukończona. Ona chyba jest gotowa w 80%. No i ten kanał mazurski chyba właśnie na niej się kończy, bo przeszliśmy z Piotrkiem dookoła i za śluzą już nie było tego kanału. Także wycieczka bardzo ciekawa i pokazuje taką mroczną część Mazur. W ogóle dzisiaj zwiedzamy takie mroczne zakątki i te Mamerki i śluza no dają wyobrażenie o potędze tego zła, które się wydarzyło już prawie 100 lat temu. Próbujemy dotrzeć do wieży Bismarcka, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Krzysiek lubi takie wyzwania. No i zobaczymy, czy wyjdzie nam to na dobre. Jesteśmy teraz przy wieży Bismarcka.
która została zbudowana tak jak wiele innych wież Bismarcka na terenie Prus po śmierci tego żelaznego kanclerza, żeby uczcić pamięć polityka. I co ciekawe, jesteśmy na górze, która się nazywa Diablą Górą. Ta wieża jest zbudowana, przypomina swoim wyglądem średniowieczną basztę, a na górze wieży początkowo, pierwotnie była platforma widokowa, z której można było oglądać pobliskie jezioro. No i na zakończenie wyjazdu jesteśmy w restauracji Łapa Niedźwiedzia w Mrągowie. Ja zamówiłem sobie pierś z kurczaka Supreme, Marta zamówiła sobie żurek, a Piotrek zamówił sobie pierogi leniwe na słodko z sosem tofi. No i zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że będą to całkiem dobre potrawy, bo restauracja była bardzo wysoko oceniana, więc miejmy nadzieję, że się najemy i będziemy zadowoleni z potraw. A zobaczcie danie Piotra, bo wygląda mega apetycznie, chociaż nie wiem, czy Piotrek się naje. To moje też wygląda nieźle i ja chyba się spokojnie najem. No i Marta mi teraz podjada. No i zobaczcie, Piotr i Marta zamówili dokładki. Naprawdę przepyszne są te kluski leniwe. Spróbowałem jednego, no uczta dla podniebienia, naprawdę świetne. Jeżeli zastanawiacie się, do jakiej restauracji się wybrać, będąc w Mrągowie, to my zdecydowanie polecamy Łapę Niedźwiedzia. Wszystkie potrawy, które zamówiliśmy, były naprawdę rewelacyjne. Dobiega końca nasz weekend z kamperem, weekend na Mazurach, więc nadszedł czas na podsumowania. Podsumowaliśmy sobie, ile kosztował nas ten weekend, bo często o to pytacie i takie rzeczy Was interesują, więc teraz krótko opowiem Wam o tym, jak to wyglądało kosztowo. Jeżeli chodzi o paliwo, wydaliśmy na paliwo i gaz około 800 zł i to był zdecydowanie największy wydatek tego wyjazdu. Na noclegi nie zapłaciliśmy nic. Na bilety wstępu do katedry i do mamerek wydaliśmy około 100 zł łącznie z parkingami. I jeszcze jeden dosyć duży koszt to restauracje, na które wydaliśmy w ten weekend 300 zł. Pozostałych rzeczy nie liczymy, zrobiliśmy jeszcze jakieś zakupy, ale będąc w domu również musielibyśmy je robić, więc uznaliśmy, że nie ma sensu ich wprowadzać do tego podsumowania. Wszystkie te koszty ze szczegółami znajdziecie w opisie. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszamy, z chęcią na nie odpowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie prądu, zużycie wody w kamperze, to te 2,5 dnia, można powiedzieć, przez te 2,5 dnia byliśmy całkowicie samowystarczalni. Wystarczyło nam wody, którą zabraliśmy ze sobą. Byliśmy zatankowani do pełna, jeżeli chodzi o wodę, więc zużyliśmy ją praktycznie prawie całą, odrobina być może została. Ale też trzeba powiedzieć, że dużo zmywaliśmy, bo na tym wyjeździe stołowaliśmy się głównie w kamperze. Natomiast jeżeli chodzi o gaz i o prąd, to spokojnie moglibyśmy jeszcze około tygodnia pewnie przefunkcjonować bez konieczności doładowywania z zewnątrz. Także naprawiony panel świetnie się sprawuje. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Będziemy kontynuować tą serię na YouTubie, bo bardzo nam się spodobała ta forma podróży po Polsce, takich krótkich wycieczek po to, żeby poznać bliżej te zakątki, w których jeszcze nie byliśmy, albo w których już byliśmy, ale jeszcze nie poznaliśmy ich wystarczająco dobrze. Więc zapraszamy Was do oglądania naszych kolejnych odcinków. W weekend majowy również będziemy zwiedzać bardzo ciekawy fragment Polski, w którym chyba jeszcze nigdy nie byliśmy, no może przejazdem jedynie, więc liczę na to, że będzie naprawdę super, dużo nowych wrażeń. Będziemy również wdzięczni za Wasze subskrypcje i łapki w górę oraz oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze, to zapraszamy do sekcji komentarzy.